Omoda 5 regularnie plasuje się w top 10 najlepiej sprzedających się samochodów w Polsce. Już samo to w sobie jest nie lada osiągnięciem, bo polski klient, jak wiemy, jest wymagający. Nie wystarczy zrobić dobrze jego portfelowi, oferując auta w niskiej cenie. Produkt musi być dopracowany, przynajmniej w tych obszarach, które dla potencjalnego kupującego w tej klasie mają znaczenie. I wydaje się, że Omoda 5 została skonstruowana tak, żeby być najbardziej konkurencyjną. A jeśli szukacie konkurencyjnych ofert najpopularniejszych aut w Polsce, to zajrzyjcie koniecznie na naszą platformę findcar.pl, bo mamy tam prawie 30 000 nowych i używanych wozów wystawionych wyłącznie przez autoryzowanych dealerów. SUV-y segmentu C to w naszym kraju kategoria absolutnie kluczowa dla większości marek. Auta takie jak Nissan Qashqai czy Volkswagen Tiguan zapoczątkowały modę na podwyższone kompakty niecałe 20 lat temu. Dziś trudno nazwać już to po prostu modą. To absolutny fundament europejskiego rynku motoryzacyjnego. Tym bardziej trzeba docenić starania o mody. Trzeba mieć cały przekrój zalet, by w ogóle stanąć w szranki z europejskimi gigantami. No i uprzedzając nieco fakty, kompaktowa Omoda spełnia ten warunek. Nie odbiega on od konkurencji rozmiarowo. Niecałe 4,5 metra długości i 2,6 metra rozstawu osi to dane całkowicie standardowe dla tej klasy. Jest jednak parę kwestii, w których Omoda pozytywnie się wyróżnia. Takim pozytywnym wyróżnikiem w tym przypadku na pewno jest design. Omoda 5 może nie zachwyca wyglądem, ale nie jest też nudna i generyczna. Z przodu możemy dojrzeć trochę inspiracji autami Europy czy z Korei. Nie ma w tym nic złego, dopóki producent nie próbuje całej stylistyki opierać na sprawdzonych wzorcach ze starego kontynentu. W tym przypadku jednak tak nie mamy. Sylwetka Omody 5 jest dość charakterystyczna. Z boku dynamiczne linie wydłużają optycznie samochód, choć nadal całość sprawia wrażenie dość masywnego, biorąc pod uwagę rozmiar auta. Z tyłu możemy dostrzec ścięcie, które charakterystyczne jest dla niezwykle popularnych w tych czasach SUV-ów coupé. Generalnie rzecz biorąc, Omoda 5 wygląda dobrze, nie jest stylistycznie generyczna, co na pewno wpłynie pozytywnie na wizerunek modelu. Dobre wrażenie nie mija wchodząc do wnętrza kompaktowego SUV-a. Przed oczami kierowca ma dwa oddzielne ekrany, jeden pełniący funkcję wirtualnych zegarów, drugi centralnego systemu multimedialnego. One połączone są jedną obudową, dzięki czemu całość sprawia wrażenie dobrze przemyślanego i przyjemniejszego w użytkowaniu. Jest to pozytywne odstępstwo od mody, na podstawie której producenci montują ogromny ekran na środku deski rozdzielczej, który wydaje się być urządzeniem z innej parafii. Niemniej działanie samego systemu multimedialnego w Omodzie 5 pozostawia wiele do życzenia. Ale przecież większość użytkowników i tak będzie korzystała z Apple CarPlay albo Android Auto, które to oczywiście na pokładzie są obecne. Oprócz samych funkcjonalności we wnętrzu tego kompaktowego crossovera po prostu dobrze się przebywa. Fotele są wygodne, materiały wykończeniowe niezłej jakości, a elementy ozdobne znajdujące się m.in. na drzwiach nie są nazbyt kiczowate i nie psują dobrego wrażenia. Pasażerowie siedzący z tyłu, nawet ci rośli, nie będą narzekać na brak miejsca na nogi. Przechodząc do bagażnika. Jego pojemność jest niestety dość przeciętna. 360 litrów i słaba ustawność spowodowana ściętą tylną szybą nie zachęcają do częstego wypełniania kufra po sam sufit. Należy jednak wspomnieć, że bagażnik Omody jest dość długi i nawet całkiem szeroki, więc jeśli mamy płaskie i długie przedmioty do przewiezienia, to nie będziemy mieli na co narzekać. Przejdźmy do szczegółów. Jakie wersje możemy wybrać kupując Omodę 5? Jeśli chodzi o napędy, to są dwa do wyboru. Pierwszym jest silnik benzynowy 1.6 TGDI o mocy 147 koni mechanicznych. Sprzężony jest on z automatyczną dwusprzęgłową skrzynią biegów. Ale i tak nie jest to demon prędkości, bo producent deklaruje przyspieszenie do setki w 10,1 sekundy. Ta jednostka posiada napęd wyłącznie na przednie koła, ale w Omodzie w ogóle innego nie uświadczymy. Oprócz benzyny możemy wybrać klasyczną hybrydę, która pod maską ma jednostkę 1.5 TGDI połączoną z motorem elektrycznym o mocy aż 204 koni mechanicznych. Razem mamy tutaj 224 konie mechaniczne mocy systemowej, co przekłada się na sprint do setki w czasie poniżej 8 sekund. Jeżeli chodzi o spalanie, to w przypadku wersji benzynowej producent deklaruje średnią na poziomie około 7 litrów, a w przypadku hybrydy to 5,3 litra na 100 km. Benzyna realnie spali około litra więcej, a odmiana hybrydowa, cóż, to zależy. W mieście ten wynik faktycznie może wynosić około 5,5 litra, ale na trasach szybkiego ruchu zużyje Omoda około 8 litrów na setkę.
Jeśli chodzi o wersję wyposażenia, to do każdego z napędów przypisane są dwie konfiguracje. W przypadku benzyny mamy odmiany Essential i Premium, a w przypadku hybrydy Comfort i Premium. Co w każdej z nich możemy znaleźć? Inaugurująca cennik wersja Essential ma na pokładzie m.in. kamery cofania, adaptacyjny tempomat czy pełen zestaw systemów bezpieczeństwa. Widać jednak, że jest to dość oszczędny wariant. W standardzie mamy tylko manualną klimatyzację i manualnie sterowane fotele przednie. Czy jednak powinniśmy narzekać, biorąc pod uwagę, że taka omoda kosztuje cennikowo tylko 107 900 zł? Droższa wersja Premium zaczyna się od 120 900 zł, ale dodatkowe względem biedniejszej wersji wyposażenie kompensuje 13-tysięczną różnicę w cenie. W tak skonfigurowanym aucie znajdziemy m.in. akustyczne przednie szyby, elektrycznie regulowane fotele, kamerę 360 stopni czy 8-głośnikowy system audio Sony. Jeśli chodzi o odmiany hybrydowe, to wersja Comfort jest ekwiwalentem wersji Essential z dwiema różnicami. Tutaj na pokładzie mamy już klimatyzację automatyczną, a auto stoi na 17, a nie 16-calowych felgach. Różnica jest również w cenie. Za Omodę 5 Hybrid Comfort zapłacimy według cennika 116 500 zł. Co do wersji Premium w hybrydzie, tutaj wyposażenie jest 1:1 przeniesione z benzynowego odpowiednika, a taki zestaw kosztuje 133 500 zł. Co z tego zestawienia jest najbardziej warte polecenia? Uważamy, że warto wybrać topowy wariant, czyli hybrydę w wersji Premium. Mamy ponad 200 koni mechanicznych, naprawdę świetne wyposażenie, za które nie trzeba tak dużo dopłacać względem wersji biedniejszych. A biorąc pod uwagę cenę bezwzględną, czyli trochę ponad 130 000 za 224-konnego crossovera segmentu C z tyloma bajerami na pokładzie, to możemy uznać, że jest to dobry interes. Wchodząc na findcar.pl w poszukiwaniu Omody 5 możecie być w szoku, że pomimo atrakcyjnej ceny wyjściowej będziecie w stanie jeszcze znaleźć egzemplarze z dużymi rabatami. I przygotowaliśmy oczywiście dla Was kilka interesujących propozycji ofert z naszego portalu. Omoda 5 jest obecna na rynku od 2024 roku, więc możecie rozejrzeć się już za jakąś używką. My proponujemy coś takiego. W salonie Car Select Dynamika w Myślenicach stoi egzemplarz w wersji Premium z benzynowym silnikiem 1.6 TGDI. Pełen wypas w środku, przyjemne czerwone akcenty na zewnątrz i 50 000 przebiegów 2 lata, co na tej jednostce nie powinno jeszcze zrobić wrażenia. Wrażenie za to może zrobić cena. Niecałych 90 000 złotych. Za tak wyposażoną nówkę producent żąda niecałych 121 000. Ale za tę samą cenę możemy na Findcar znaleźć również nówkę sztukę. Tak, kompaktowy SUV za niecałych 90 000 złotych z 2026 roku. Aż trudno uwierzyć, ale taka jest u nas rzeczywistość. Wspomniany samochód stoi w salonie grupy Bemowo w Swarzędzu. Wyróżnia go na pewno czerwony lakier Blood Red. Poza tym jest to podstawowa odmiana Essential z silnikiem benzynowym. Nie grzeszy ona bogatym wyposażeniem, ale nawet w tej wersji auto prezentuje się co najmniej dobrze. Cena 89 900 zł oznacza prawie 18 000 zł oszczędności względem katalogu. Dla niektórych ceną graniczną do wydania na samochód jest 100 000 zł. Za tę kwotę na Findcar znajdziemy Omodę 5 w wersji Comfort, ale nie jest to hybryda. Wcześniej wspomnieliśmy, że tak nazywa się podstawowa odmiana Omody z napędem hybrydowym. Wspomniany egzemplarz natomiast pochodzi z 2025 roku, gdy mieliśmy do czynienia z nieco inną nomenklaturą modelową. Wersję Comfort możemy więc opisać jako bogatszą od podstawowej odmiany Essential, ale biedniej wyposażoną niż odmiana Premium. Na pokładzie znajdziemy m.in. ładowarkę indukcyjną, adaptacyjny tempomat czy elektrycznie sterowane fotele, ale klimatyzacja jest manualna. Ten ekscentrycznie skonfigurowany samochód wystawiony jest przez grupę GZ z Gorzowa za 99 850 zł, co daje ponad 5 000 zł rabatu względem promocyjnej ceny producenta. Jeżeli nie szukamy półśrodków, to chcielibyśmy oczywiście dostać najlepszą konfigurację, jaka jest w cenniku. Oto i ona, wersja Premium z napędem benzynowym. Podobnie mamy do czynienia z kolorem Blood Red, który dodaje charakteru całej sylwetce auta. A w środku skórzana tapicerka, adaptacyjny tempomat, akustyczne szyby, system audio Sony, kamery 360 stopni itd. Na findcar.pl taka omoda wystawiona jest za 106 000, czyli 15 000 taniej niż wskazywałby na to oficjalny cennik. Czas na najbardziej polecaną przez nas wersję, czyli hybrydę w wersji Premium. Tutaj z pomocą przychodzi znowu salon grupy GZ, tym razem z Piły. I znów mamy do czynienia z kolorem Blood Red. Nie będziemy się powtarzać w kwestii wyposażenia, więc przejdźmy od razu do konkretów.
Ten egzemplarz wystawiony jest za 125 900 zł, co daje 8 tysięcy zł oszczędności. Trzeba jednak podkreślić jedno. Taka cena za 224-konnego kompaktowego SUV-a z napędem hybrydowym brzmi jak okazja i faktycznie nią jest, biorąc pod uwagę całokształt tego, co oferuje Omoda 5. Jak widzicie, nawet przy tak niedrogich samochodach jak te z Chin i jak Omoda 5 możecie zaoszczędzić jeszcze dodatkowe tysiące złotych, posługując się naszą platformą findcar.pl. Wystarczy, że na nią wejdziecie, wyszukacie sobie swój wymarzony model i nie musi to być Omoda 5, ponieważ mamy prawie 30 tysięcy samochodów różnych marek i różnych modeli. Klikniecie, napiszecie do dealera, który przygotuje Wam finansowanie, pójdziecie do salonu, odbierzecie i będziecie cieszyli się swoimi nowymi 4 kółkami. Powodzenia!